Witajcie na moim kanale. Moi drodzy obserwatorzy, trzeci odcinek Daha 17 rzucił bohaterów w tak wielką pułapkę, że jedynym pytaniem, jakie zadaje sobie każdy, jest to, kto kogo wyciągnie z płomieni. W drugim odcinku ujawnienie, że Aras i Teoman są braćmi, wywołało jeszcze większy chaos, a napięcie sięgnęło zenitu. Teraz, w trzecim odcinku, czeka nas pełne ujawnienie tej prawdy i powrót do ognia, w którym wszystko się zaczęło. Spróbujmy rozwikłać ten wielki węzeł w najbardziej logiczny sposób NT. Pytanie, czy Aras dowie się, że Teoman jest jego bratem, znajduje niemal jednoznaczną odpowiedź w trzecim odcinku. Dwójka w jakiś sposób znów się spotyka, a Teoman posiada informacje o przeszłości Arasa, które głęboko nim wstrząsną. Chociaż nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie to informacje, możemy śmiało powiedzieć, że Aras jest o krok od odkrycia tej wielkiej tajemnicy, której ścigał przez lata. Aras znajduje ważną wskazówkę dotyczącą swojego brata, która ponownie stawia go twarzą w twarz z Teomanem. Teraz nie ma już czegoś takiego jak zbieg okoliczności. Intuicja i wskazówki, które zbiera Aras, prowadzą go ku nieuchronnemu końcowi. Myślę, że pod koniec trzeciego odcinka Aras będzie niemal w 100% pewien, że Teoman jest jego bratem, być może nawet do tego stopnia, że wykrzyczy mu to prosto w twarz. Ale czy Teoman zda sobie sprawę, że Aras jest w rzeczywistości jego starszym bratem? Odpowiedź na to pytanie kryje się w jednym z najbardziej przejmujących i krytycznych momentów trzeciego odcinka. Według streszczeń odcinków, gdy Aras i Teoman spotkają się ponownie, w uszach Teomana zaczną rozbrzmiewać utracone głosy z przeszłości. Nie jest to szczegół, który można lekceważyć. Podświadomość Teomana, tłumione przez lata wspomnienia, te utracone głosy z dzieciństwa, zaczynają go ostrzegać, mówiąc mu, że coś jest nie tak. A potem jest ogromny pożar na łodzi. Potężna eksplozja i płomienie, które widzieliśmy w zwiastunach, to nie tylko katastrofa fizyczna, ale także powrót traumy, której Teoman doświadczył w przeszłości. Gdy Teoman widzi płomienie, czuje ogień, te straszne wspomnienia z przeszłości zaczynają się pojawiać jedno po drugim. To doprowadzi go do zakwestionowania więzi z Arasem i zadania sobie pytania, dlaczego ten mężczyzna wydaje się taki znajomy? Uświadomienie sobie, że Aras jest jego bratem, może nie nastąpić od razu. Może to być proces. Ale ogień i obecność Arasa zaczną wyważać drzwi jego pamięci, powoli burząc mury. Co zrobi Teoman, gdy dowie się, że on i Aras są braćmi? To pytanie jest esencją katastrofalnego scenariusza. Uświadomienie sobie, że jego życie zbudowane jest wyłącznie na kłamstwach, że przez lata był oszukiwany przez ludzi, takich jak Hakan i Szebnem, głęboko na niego płynie. Jego pierwszą reakcją może być zaprzeczenie, a być może gwałtowny gniew. Mógłby się opierać, mówiąc, to nie może być prawda, jestem Demir, jestem częścią tej rodziny. Ale ten głos w jego wnętrzu, te utracone wspomnienia z dzieciństwa będą nadal szeptać prawdę. Kiedy Teoman zmierzy się z tą bolesną prawdą, najpierw dozna wielkiego szoku, a potem będzie obwiniał siebie. Bo być może nieświadomie skrzywdził własnego brata, Pyntu. Ta trudna konfrontacja albo popchnie Teomana do całkowitego poparcia Arasa, albo sprawi, że odizoluje się i zostanie całkowicie sam. Ale moim zdaniem prawdziwą, wielką przemianą będzie zburzenie zaufania Teomana do Hakana i Szebnema. Nie uwierzy już żadnemu słowu, które wyjdzie z ich ust i wyruszy na poszukiwanie własnej prawdy, własnej przeszłości. A teraz przejdźmy do najważniejszego pytania. Czy Aras uratuje Teomana przed tym strasznym pożarem na jachcie? Biorąc pod uwagę streszczenia odcinków i zwiastuny, odpowiedź wydaje się niemal pewna: tak. Na jachcie dochodzi do potężnej eksplozji, a następnie pożaru. Pośród całego tego chaosu, tej wielkiej katastrofy, to, co doprowadzi Arasa do odnalezienia swojego prawdziwego brata w podróży,
w którą się wyruszył, może właśnie uratować go przed ogniem. Cóż za okrutny zbieg okoliczności, prawda? Gdy Teoman, uwięziony w płomieniach, na nowo przeżywa swoją traumę z przeszłości, Aras może usłyszeć głos ich braterskiej więzi i pobiec mu na pomoc. Ta chwila ratunku będzie momentem, w którym więź między nimi wzmocni się i utrwali, zarówno fizycznie i emocjonalnie. Gdy Teoman zostanie uratowany z płomieni przez brata, może przekroczyć poczucie bardzo dobrze znam tego człowieka i zawołać to mój brat. Ma inua injarciu. Ogień, niegdyś straszne wydarzenie, które ich rozdzieliło w przeszłości, może teraz stać się narzędziem ich ponownego zjednoczenia. W rezultacie tego wszystkiego w trzecim odcinku zobaczymy, jak Aras i Teoman dochodzą do punktu, w którym naprawdę się poznają. Pożar przyspiesza ten proces, a Leila podejmuje ogromne ryzyko, wystawiając rodzinę na próbę, by pozostać przy Arasie. W miarę jak sytuacja staje się coraz bardziej chaotyczna, być może, gdy dym opadnie, nikt już nigdy nie będzie taki sam. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, żeby oglądać więcej filmów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.